Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, szykuje się mroźna nocka. Mamy już minus 5,4, a nawet i trochę więcej, bo to wam zaraz pokażę na stacji pogodowej. I wczoraj u mnie była akcja, przedwczoraj była akcja spuszczenia gazu z pompy ciepła i ważenia go, ile tak naprawdę jest do bicia, także jest nowy czynnik, jest już teraz tyle, ile ma być, to się dopiero okaże, ale pompa ciepła lepiej pracuje i dzisiaj fajny będzie teścik chwilowego COP, ogólnie pracy całości i też COP średniego. Dlatego do średniego COP jest dla mnie ważna informacja taka, ile teraz ciepłomierz tutaj ma gigajouli i on ma 20,340. I już jest pierwsza informacja. Druga informacja będzie ile energii, ale to zaraz do tego przejdziemy. Mam troszeczkę taką fajną zabawkę wreszcie. No, wygrzebałem z dołu pudła jeden taki coś. Tam jest zapchane na sztukę. O, takie cosik, o. Takie cosik miałem na 4 czujniki i mi leżało. Fajny jest do podglądu bieżącego, ale nie fajny jest, bo co godzinę tylko robi wykres, ale bieżący podgląd jest fajny. Także już te geigery, co tutaj mam zastąpione prawie, bo stronę gazową mam tutaj, gaz gruba, cienka, ale strony z wymiennika nie mam, tylko tutaj mam zasilanie i powrót z CO, ale to się praktycznie pokrywa. Tak jak jest na schemacie strona gazowa, czyli gaz w jedną, w drugą stronę leci, a stronę CO to mam zasilanie na grzejniki dopiero za tym zbiornikiem, bo u mnie leci z bufora przez jeszcze zbiornik CW, pośrednio go podgrzewa i dopiero idzie na grzejniki, czyli mam tutaj, żeby wyeliminować te wszystkie straty, ile faktycznie wylatuje i na powrocie. Także w tym momencie, słuchajcie, mamy gaz 50 stopni, zasilanie, powrót gazu 33,7 i zasilanie na centralne ogrzewanie idzie prawie 36 stopni, powrót centralnego przepraszam, 31,2 stopnia. I jeszcze to jest ważne teraz, drugi parametr. Interesuje nas, moc chwilowa też będzie mnie interesowała. Na razie 1600 W leci bardzo fajnie, ale interesuje mnie, miesiące mnie interesuje. Słuchajcie, bo tutaj się dowiemy, faza numer 2 mnie obchodzi, nie faza numer 1. No właśnie, weź sobie wcaluj takim grubym paluchem. Zobaczcie tu jakie sparte. Jest. Faza numer 2 to jest pompa ciepła i mamy teraz 200 momencie to są kWh na dole, bo tutaj już się to PK i mi się cały czas zmieni. Aha, tu jest PLN, czyli mamy 232 kWh i na tym się będę opierał właśnie, ile energii poszło i ile właśnie gigajouli i średnie COP można będzie wyliczyć z tego wszystkiego. I jeszcze temperatury też sobie tutaj można będzie poobserwować. Moja stacja pogodowa nad tym wszystkim czuwa. Zobaczcie jaki spadek było, -2 i teraz Hadzia, dzisiejszy dzionek, już jest, stacja widzi -6, pompa ciepła widzi to co powietrze wciąga, -5,3, także stopień w tą mniej więcej. I słuchajcie, tak na świeżo lecimy, 1600 W leci i odzyskujemy ciepło z tego. Pach, 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 przepływ i 4,8 kW odzyskuję z tego ciepła, 1600 W, czyli COP jakieś około 2,8 przy -5,3, standardowo na tą pompę ciepła przy zasilaniu, już tam się lepiej patrzy, 36 stopni na grzejniki. Także jestem ciekaw jak to wyjdzie i przy okazji wy się o tym dowiecie. No i dochodzi nam, słuchajcie, 10. Kolega się tu wprosił troszkę się zagrzać, tylko że ja mam, proszę Państwa, takie grubaśne futro, że tutaj się wyleguje i rozciągam. Ile tutaj mamy? 19,5 stopnia, prawda? Pośpię sobie tutaj troszkę, poniżej na podwórko kolego.
I tak, zobaczcie, gaz, gruba, cienka rurka, elegancko, zasilanie na CO leci, tak średnio właśnie, no tak sobie między 36,5, 68, 37, no to tak zależy jak tam sobie sprężarka wejdzie na moc, ale bardzo fajnie to sobie, słuchajcie, leci. Druga rzecz to jest moc. Druga rzecz to jest moc. Klimatyzator tak sobie chodzi 1600, 2000 i jak mu się tam trochę ubzdura, tu jest wykres 10-minutowy, ale nas bardziej interesuje godzinowy, bo tutaj można zobaczyć jak to sobie pracuje. Oj, tutaj klimatyzator, pompa ciepła, a to pompa ciepła czy klimatyzator to wszystko jedno. Zobaczcie, praca jest zaczęta od 4 rano, praktycznie od 5 rano, pompa ciepła cały czas pracuje. Przez dzień było średnio około -3, zaraz do tego dojdziemy na spokojnie. I w niektórych momentach pobór schodził nawet do 1300 W średnio, bo to jest godzinowe, prawda? Teraz trochę tam zimniej się zrobiło, ale powiem wam, postraszyło i przestało. Także no to po 2 kW prawie podchodziło. Temat taki też jest, że pompa ciepła już teraz dochodzi prawie 22 i już jest no prawie 4 godziny bez defrostu, także podejdziemy tam. A dlaczego tak się dzieje? A dlaczego? Dlatego po pierwsze, że warunki mamy odpowiednie. Zobaczcie, teraz -6,5 jest, ale wilgotność jest 88%. To bardzo pomaga. Słuchajcie, wiatru nie ma, ale coś wam tutaj pokażę fajnego. O, minusik, parę minusików. O, jeszcze. No jeszcze jest jeden minusik. To jest z mojej stacji pogodowej i tu jest na tej stronie całej. Ono wyłapuje te wszystkie stacje pogodowe w koło. Dlaczego ty się schowałeś? Jo, jak on trybi, masakra. Za dużo. No i przedtem tak fajnie pokazywało, a teraz nie chcę tak fajnie pokazywać. O, jest tutaj pokazywało Huberta. A Hubert mieszkał mniej więcej gdzieś tutaj. I u Huberta jest, zobaczcie. U Huberta zimno. Tu wszędzie w miarę w koło. Zimno. Tutaj cieplej. Kolega mówi, że ode mnie mieszka parę 10 km, u niego -16. Także też myślałem, że tutaj będzie dzień testowy, bo tak zapowiadali właśnie taki jeden dzień. Ale nie bardzo, ale żeby nie było, ta doba i najniższa temperatura jest -8,8, także była, a punkt rosy prawie -10. Także chwilę było i tutaj też wykres nie kłamie, prawda? Spadek temperatury był. Zimno się zrobiło faktycznie, bo gdzieś nawet elektrykiem byłem kolegę odwieźć. Patrzę, mówię, o, tam w polach już -10, no to ładnie będzie sypało, a za chwilę hadzia w górę i tak dziwnie ta temperatura się zachowuje, tylko że u mnie jest otwarta przestrzeń i no i trochę inaczej po prostu to powietrze się rozchodzi. O, tutaj byłem ręką klepnąć ten od kierunku wiatru, bo się zamroził i pokazywał tylko jeden kierunek. Także na razie tak to sobie fajnie, słuchajcie, leci. Gdzieś chyba będzie się defrost zblizał, albo i nie. Przejdziemy się tam zobaczyć, jak wygląda wymiennik na zewnątrz, na pompie, bo tutaj temperatury, to mi się podoba, że to sobie tak fajnie lata. Przedtem był problem, pompa wchodziła na moc, gaz rósł, wszystko, a teraz po wymianie gazu, po ustaleniu, to ja później jeszcze wam o tym opowiem mniej więcej, jak już będzie dzień. Jakieś tam dawki, 2400 gramów jest teraz i od tego mam odniesienie więcej albo mniej, ale jak na razie bardzo fajnie to sobie, słuchajcie, lata. Idziemy zobaczyć na parownik. No, powiem wam zimno, ale zobaczcie tutaj, jak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy to właśnie kamera uchwyci, ale uchwyci. Zobaczcie, jeszcze lamele widać. Jest 88% wilgotności i bardzo fajnie to się zachowuje, ale jak ten mróz już wejdzie między te wszystkie lamele, no to tak 7-8 minut, a nawet do 10 przynajmniej defrostu, bo jest co odladzać. Ale z drugiej strony już prawie 4 godziny leci bez defrostu i nie ma bałwana. I nie wiem, czy ona jeszcze dłużej nie pochodzi bez tego defrostu. Ja na tych
10-minutowych widzę, kiedy jest taki duży spadek i wtedy jest defrost, także bardzo jestem ciekaw, jak ono sobie ogarnie ten defrost. Także na razie nie ma mrozów, pompa daje radę. No, zaraz wam wrzucę jeszcze zdjęcie, ile teraz jest stopni w domu. Przedtem się gotowało, to się troszeczkę nagrzało, musiałem popodbijać temperaturę, żeby mi się obieg nie wyłączył, bo w salonie też mam taki kuchnia-salon, nie? I tam jak się ogólnie gotuje, się człowiek rusza, to tam ten salus, co mi wszystko no, zarządza całym tym wszystkim tutaj, po prostu złapie temperaturę, wyłącza, a po pokoju jest zimno, także podpiłem sobie na 24 stopnie, niech sobie to chodzi cały czas, temperatury się rozchodzą i no zobaczymy. I jak mi ten łomot da w nocy spać, to pochodzi całą noc, i jak nie, to wyłączam w cholerę i w nocy grzeję klimatyzatory. No chciałbym tak jedną tą nockę przelecieć, ale się zmęczony jestem, to pewnie zasnę, zobaczymy. Z drugiej strony też ucichła po wymianie gazu, także jest lepiej. Dobra, koleżko. Gościu, no przykro mi bardzo, ale trzeba iść do swojego spanka. No, życie, ale Micha pełna, brzuszek najedzony, także zadowolony, jak on przez cały dzień to po śniegu leży albo się głową zakopie i tam coś szuka. Także nic mu nie będzie. Dobra, lecimy dalej z temat. Dzień dobry. Także miał być mróz, a siema, powiedz, siemanko. Ty nawet nie zmarzłeś, że nie miałeś gdzie. A zobaczcie, tutaj już mamy dzisiejszy dzionek. Andrzejku, tobie podziękujemy. Dzisiejszy dzionek mamy i no, od północy najniższa temperatura było -5,4. O, tutaj widać z wykreśliku. I tylko nam rośnie do góry. Także teraz mamy około -1. Wiatr się troszeczkę zmaga. Ale cały czas jest jeszcze. O, zobaczcie jaka jest wilgotność. Wilgotność jest 78% i zapowiadają, że będzie wiało. Także to jest na plusik dla pompy ciepła, bo nie będzie defrostów. Na minusik, bo dom się będzie wychładzał. Pompa zeszła z mocy już zupełnie, 1350 W schodzi z mocy. Jak liczyłem, to jest takie 10-minutowe, widzicie, takie większe spadki, to jest defrost i wczoraj pracowała od 18, po 22 wyłączyłem, w nocy klimatyzatory pracowały, miała pracować pompa ciepła, ale w domu było za gorąco, to już nie było opcji, także standardowo wyłączona została, przez noc klimatyzatory podtrzymały. Od rana tutaj mamy, chyba gdzieś koło 2 w nocy się, nie od rana, tylko koło 2 w nocy się uruchomiła. Większy spadek, także defrost gdzieś około 4 w nocy był, także liczyłem 5 godzin i teraz od 4 mamy teraz już prawie 8. Pracuje sobie pompa bez defrostu przez 4 godziny. Widzicie, praca jest ciągła. Już wam przeskoczę na godziny, będzie nie dni, a dni też. O. Tyle na razie zajada. Moment, bo się zgubiłem. Godziny i ostatnie 24. O, zobaczcie, takie pobory. No na starcie, to zawsze na starcie jest jak na starcie. Pomarańczowe to jest 3,5 kW, klimatyzator niebieski na dole to jest 2,6 kW, także 3 godziny tylko klimatyzatory popracowały, później pompa ciepła. Ja też ustawiłem tą nocną temperaturę na 22 stopnie, tak jak mówię, na salonie tam jest średnio 22,5, a nie na 21, tak normalnie to by się nie włączyło, do 6 rano by klimatyzator podtrzymał tę temperaturę, ale mnie właśnie interesowało, żeby się jeszcze w nocy włączyła, może ten przymrozek przyjdzie, a przymrozku nie było i tak sobie schodzi wszystko z mocy, a już pompa teraz pracuje, jak widać, o średnio 1600 W na godzinę pobiera i parametry cały czas wróć. Trzyma bardzo ładnie, niech nam się tutaj odświeży, czasami się lubi nie odświeżyć, idzie bardzo ładnie. Gaz super, podoba mi się temperatura gazu, jak on trzyma tą temperaturę gazu, z mocy zeszła, ani raz mi
Ani raz mi nie zrobiło tak jak wcześniej mi robiło, że właśnie ten gaz mi szedł do góry i musiał ograniczyć, bo to 68 stopni jest czujnik temperatury na grubej rurce i po prostu pompa moduluje, nie? Ani raz to się nie stało, także wymiana gazu zrobiła robotę. Ja tak na koniec jeszcze tak przy pompie, bo gdzieś to podsumuję. Na razie skupiam się mniej więcej na tym, czyli jak dla mnie, słuchajcie, to koniec testu, bo no mówię, o tutaj pompa wciąga prawie 0 i teraz jest COP 3,2 średnie przy tej temperaturze. Oj, nie, no dobra, jeszcze raz, tam było ile? 1350 watów. Tu macie, zobaczcie, oddaje nam 4,2 kW ciepła, z tego nam oddaje. A nas interesuje, mnie interesuje, ile tu jest? 20,0547, tyle mamy gigajouli. I ile pompa ciepła zużyła? Tu muszę wejść na miesięczny. Muszę się cofnąć, żeby mi zaktualizowało dobrze. Czasami lubię nie zaktualizować wykresu. Miesiące. Ok. I pach. Jest. Jest i druga faza. Druga faza to mamy 253 kWh. To trzeba będzie po prostu odjąć od tamtego wyniku i już będzie wiadomo, ile mamy gigajouli, ile mamy zużycie i wyliczę z tego średni COP. Jak widzicie, tu na samym dole to jest za listopad, ile całościowo wzięło moje ogrzewanie, czyli klimatyzatory, a tutaj widać udział klimatyzatorów i pompy ciepła. Takie pół na pół mniej więcej, tylko że wejdźmy na dni. Pompa ciepła nie pracuje cały miesiąc, ostatnie 30 dni, tak jak widzicie, pompa ciepła pracuje dopiero od 19, od 19 listopada pompa ciepła pracuje, no i widać po zużyciach, jak to zaczyna rosnąć. Także zobaczmy jeszcze do pompy ciepła, bo ona już trochę pracuje, ale tam powinien być wymiennik czyściutki. No i wymiennik, słuchajcie, rewelacja. Nie, ta wilgotność robotę robi. Z jednej strony mniej energii, ale z drugiej strony nie ma defrostów. Także bardzo ciekaw jestem, jak długo dzisiaj nie będzie defrostów. Na pewno dam wam jeszcze znać w tym materiale. A korzystając z tego, że słonko wyszło, także powiem, o co chodziło. Pompa ciepła, tak jak mówię, to jest przeróbka z klimatyzatora. A ten sezon mnie przerobiła, ale nie podobała mi się trochę jej praca. O, tak nie świeci. Nie podobała mi się troszeczkę jej praca, bo na samym początku były wibracje, inne rzeczy, dobiliśmy gazu, 200. To się trochę pouspokajało. Sezon przemęczyło do tej pracy, co widzę teraz, przemęczyło. Bo nie mogło się rozbujać, temperatura gazu rosła, defrosty robiła długo, no ogólnie ta praca mi się nie podobała. COP w miarę był fajny, wszystko było ok, ale ta ogólna praca była taka kiepska, no, z podnoszeniem układu, że gaz szedł do góry, ono ją ograniczało, schodziło z mocy, nie mogło nagrzać układu i no, klimatyzatory dogrzewały, nie? Także w tym roku postanowiłem, no tak, jak się sezon skończy, to człowiek o tym zapomniał. O, mi wieje po nodze, trochę zimno. Sezon się skończy, człowiek o tym, słuchajcie, zapomniał, ale szukałem po trochu gościa jakiegokolwiek, no i się jeden kolega tutaj zgłosił. Przyszedł, pooglądał, popatrzył. Jeszcze ogólnie różne takie były tematy, że może być problem z gazem. Pomierzył i mówię, no spuszczamy cały gaz, zobaczymy ile jest, bo to takie dobijanie, nie wiadomo ile było w jednostce. Oj, muszę się obrócić, tak bym wieje. Ile było w jednostce, słuchajcie. Także spuściliśmy cały gaz, było 2350 gramów. Zostało, gaz wymieniony praktycznie został cały, na nowy jest 2400 gramów wsypane i powiem wam, teraz jest niebo a ziemia, nie ma porównania do tego co było. Pompa ciepła ucichła, jeszcze bardziej jej praca poprawiła się, stabilność pracy, bo już mi nawet jak wchodzi na moc tam nawet 2500 watów nie ma problemu, ona już nie idzie temperaturą gazu, ja nie miałem więcej jak 65 stopni gaz. Ograniczenie nawet nie zdążyło zadziałać, także bardzo fajnie to sobie działa, a to jest na plus, bo ona nie musi kombinować, wchodzić na moc, nie musi się zaladzać, tylko może sobie stabilnie
pracować. Także jest na plus, testy są. Miały być większe mrozy, ale jeszcze będą, także ja tych filmów narobię. Kto będzie chciał, to zmęczy, poogląda. I jest dobrze, jestem bardzo zadowolony z użycia, jak na mój dom. No, jak na razie mi się wydaje normalne, każdy musi do siebie porównać te zużycia, nie? Póki jest w tym prosumencie, to tym starym, to kombinuję w prawo, w lewo. Jak się pojawi może na przyszły sezon inna pompa, bo jest też taka możliwość, to będzie porównanie tego do czego innego, bo dom się nie zmienia, no już cały czas będzie tak samo, ewentualnie metraż dojdzie, ale to się wszystko okaże. No i zobaczymy, słuchajcie. Także temat taki z tym gazem tym wyjaśniony, bo nie wiedziałem jak się za bardzo tego zabrać. Ja w międzyczasie robię jeszcze drugi film, słuchajcie, bo wreszcie trochę słonka wyszło. Wczoraj trackery wczoraj po jednego odlodziłem i trzeba łapać energię, bo później dalej ma być kiepsko, ale znowu ma dzisiaj wiać. Także to będzie na plus tutaj dla pompy ciepła, bo to się nie zalodzi na pewno. Bardzo będzie fajnie, chyba że zrobi defrost taki już, ona chyba co 7 godzin robi taki techniczny defrost jeden, ale zobaczymy, nie? Dam wam jeszcze znać. Także ja idę mierzyć COP i dam wam też znać o tych defrostach, a na razie lata sobie to super. No i jeszcze wam pokażę jakie są temperatury teraz w domu. No i słuchajcie, policzyłem, także tutaj mamy gigajoule, jeden drugi pomiar, kilowatogodzinę, jeden drugi pomiar, wyszło 0,207 gigajoula, to razy 278, chyba tak, kilowatogodzin, wychodzi 57,5 kWh. Jak to źle zrobiłem, to powiedzcie. 21 kilowata energii, 57,5, 21 kWh poszło i no tak średnio można liczyć 5-6 stopni na minusie, taka średnia właśnie z tego okresu, bo było i minus 9, było i minus 5, także takie 5-6 stopni COP razem z defrostami, z pracą pompy obiegowej, ze wszystkim wychodzi 2,73, także powiem wam, nie jest źle, jak na taki ulep nie jest źle. I tak, temperatury sobie lecą, słuchajcie, czekam na defrost od godziny 3:30 w nocy, bo wtedy był ostatni defrost, jak się uruchomiła i do tej pory jeszcze defrostu nie było, dlatego, że są bardzo dobre warunki, bo jest niska wilgotność, jeszcze powiało i pompa sobie, słuchajcie, leciała i leci. Wróć tutaj, o, leci sobie 1300, 1400, 1200, teraz widzę troszeczkę, słuchajcie, podbiła. Tutaj na wykresie 10-minutowym widać, o tutaj, o tu był defrost, taka okrecha, o, tu był defrost, tutaj już dziś jest rano, mniej więcej, a tu jest cały dzień, zobaczcie. Jak zapięło jedno, teraz widzę, zaczęło podbijać, tutaj 1300-1400 watów, tak cały czas sobie elegancko tym leciała. Wejdziemy na godzinowy. Godziny, cyk. O, zobaczcie, elegancko. Jak po sznurku. 1390 ze wszystkimi różnymi takimi odbiciami, nieodbiciami, także bardzo fajnie to sobie leci. A jaki uzysk już mamy ogólnie teraz dzienny, nie? Bo tego mrozu trochę było. Jak ona sobie cały czas pracuje, teraz jest która? 15:33. Mamy już ponad 20 kWh dzisiaj. Dokładnie mamy 21,3. I powiem wam fajnie. Fajnie to sobie leci. Jeszcze zerknijmy na temperaturę, jak jest możliwość, to czemu nie? Zobaczcie, tutaj mam z podglądziku, to jest dzisiaj temat, popatrzcie tutaj, wiatr. W porywach było nawet 30 km na godzinę wiało, czyli to też miało wpływ na to, że była nisko wilgotność. Na odczuwanie temperatury, że było 0 stopni, to była masakra, bo jakby było minus 10. Tak dawało czadu. No tutaj nawet chyba z wiatru będziemy mieć dane. Maksymalnie 38 km, średnia 10 km na godzinę. Średnio, porywy średnio takie mamy. Temperatury też tutaj mamy. Także no powiało syto. Kierunek był ten sam. Ciśnienie leci w dół znowu. Jak do góry to w dół.
Słonka trochę było, słuchajcie, w południe, widzicie? Trochę pomiaru ze słonko złapało. I tak to się, słuchajcie, nam tutaj wszystko kręci. Także zostało mi jeszcze tylko poczekaj na defrost. Już 10 godzina jest, także no... On techniczne defrosty, ja mówiłem kiedyś, że to 7 godzin robię, ale tu 10 godzin minęło, bo cały czas pracuję przy średniej temperaturze około, no nie było na plusie, nie? Ale wymiennik jest cały czas czyściutki, ten pas lodu jest na środku i nic więcej. Także poczekam jeszcze, z pożegnaniem się z Wami tak naprawdę do tego ostatniego defrostu. No i tyle. Myślę, że materiał był przydatny i no trochę żałuję, że mrozu nie było, bo wszędzie wkoło mówią, że był mróz, a u mnie nie było. Także do testów troszeczkę brakło, ale jeszcze tych mrozów będzie, także jak chcecie, piszcie, czy Wam jeszcze zrobić przy większych mrozach, czy Was nie męczyć. Takie znają życie, pewnie zrobię ten film. Także czekam na defrościk. No i słuchajcie, tak jeszcze czekałem, żeby już zakończyć to wszystko do defrostu. Od 3 nocy do teraz, 11 godzin chodziła cały czas. I cały czas taki wymiennik był jak teraz, niezaszroniony. Już musiała zrobić defrost techniczny, z tego co mi się wydaje. Czyli pompa ciepła, jak są minusowe temperatury, albo teraz na zerze cały czas praktycznie było, tylko nie było dużej wilgotności. Ona co ileś tam godzin, nie wiem, algorytmie ma zapisane, że robi defrost techniczny, bo może się czujnik zjebał albo coś. Oj, przepraszam słowo. Także tak to, słuchajcie, wygląda. No i tyle. Dzisiaj fajnie to leci, ale za chwilę ma się śniegiem sypnąć, także wilgotność się zmieni i tutaj zaraz będzie syfkiła i mogiła i zamiast co 11 godzin defrost to będzie co 1,5 godziny. Także no tak to wygląda, słuchajcie, na daną chwilę. Ja dalej będę kombinował, będę robił, będę Wam pokazywał, także słuchajcie, szczęścia, zdrowia, poznośności. Ty, koleżko, coś chcesz powiedzieć? Co? Gdzie spałeś? Spałeś sobie? Spałem sobie. I pozytywnej energii, bo trzeba nam pozytywnej energii. Dzisiaj trochę tego słońca było, także materiały jeszcze różne inne w międzyczasie zrobiłem. Coś się dzieje, człowiek inaczej żyje, także grzejemy, lecimy. Wymiana gazu pomogła na plus. No i obserwacja, dalej obserwacja i większe mrozy, nie? Cudu nie ma, ale też źle nie jest. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się, hej!